Manko, dzisiaj kolejne etui na okulary, tylko tym razem ręcznie szyte, więc przechodzimy do pracy. Wszystkie niezbędne informacje są w dodatkowym opisie do wykroju. Ja przechodzę do wycinania tego wzoru, odrysowuję to na brystolu i za chwilkę wycinamy ze skóry. Równie dobrze można to przykleić bezpośrednio na skórę, wszystko powyznaczać, wyciąć kontur, w zależności jak kto pracuje. W tych miejscach, czy to z kartki, czy z brystolu, czy ze skóry, nie wycinam tutaj nożem, nożyczkami, tylko stosuję dziurkacze. Mam tutaj ładnie wycięty łuk i resztę docinam nożem albo nożyczkami. Standardowo odrysowuję wzór na brystolu. Miękki ołówek 7B, żeby nie pozgniatać tych miękkich krawędzi. I teraz odznaczam wszystkie dziurki. Można to zrobić bezpośrednio na skórze. To już zależy, jak my pracujemy. Ja akurat lubię ten sposób. Te dziurki po obwodzie odznaczam też na jednej połowie, bo będę je wykonywał później przez dwie warstwy naraz. Więc to jest kolejny sposób. Można to od razu odbić, zrobić pojedyncze otwory na dwóch stronach, albo końcowo po sklejeniu przez dwie warstwy naraz. Pokażę Wam, jaki sposób ja używam, żeby zrobić te otwory i żeby one zawsze były równo. Odznaczam jeszcze otwory na napę. Wzorek oczywiście jest opcjonalny. Kto chce, to odznacza, albo pomija ten etap i lecimy dalej. Szablon gotowy, więc zabieramy się za skórę. Skóra licowa juchtowa 2 mm i odrysowuję wykrój. Tak to się prezentuje i docinam pozostałe krawędzie. Tutaj delikatnie ścinam to wgłębienie, tak żeby mi się tutaj ładniej złożyło. Wybiję jeszcze otwory na napę. Tutaj warto wybijać dużo większe otwory, tak żeby ten element z tej części napy ładnie nam wszedł w skórę. Wtedy też od strony mizdry nam wszystko ładnie przylega. No i często też same te nóżki od główek są dość krótkie, dzięki temu też nam wszystko to łapie i mamy możliwość zaciśnięcia tej napy nawet na takiej dość grubszej skórze i wszystko będzie nam się trzymało. Zanim będę montował napę, to jeszcze polerka krawędzi tych brzegów, które później będzie ciężko obrobić. No i dopiero napa, sklejamy otwory do szycia i za moment będzie gotowe. W następnej kolejności delikatnie przykładam, tak żeby zobaczyć, do którego miejsca muszę wykonać polerkę. Gdzieś dotąd.
Górne krawędzie mam wypolerowane, więc teraz montuję napę i sklejamy za moment. Przed klejeniem jeszcze składam krawędź do krawędzi, tak żeby zaznaczyć tutaj, gdzie jest ostatni otwór, to zaznaczam na tej drugiej części, tak żebym wiedział, do którego momentu nakładać klej. Tu nie potrzebuję dalej, żeby ten klej mi wychodził, bo będzie go już widać, więc nakładam klej tutaj do wyznaczonego punktu. Wkładam do wyschnięcia i robimy otwory. Otwory mam wykonane, więc teraz fazuję krawędzie i końcowa polerka. Krawędzie wypolerowane, więc pozostaje teraz szycie. Standardowo zaczynam od tego miejsca, ponieważ tutaj będą się te kawałki skóry rozchodziły przy wkładaniu, więc zależy mi, żeby w tym miejscu była pełna nić, czyli ta główna pętla złożonej nitki na pół, a nie końcówki, tak jak tutaj później będą na samym końcu. Tak się prezentuje całość. Końcowo możemy jeszcze rozepchać to. Na dzisiaj to by było już wszystko. Wykrój znajdziesz na moim sklepie z wykrojami. Zapraszam Cię także na kolejne poradniki. Trzymaj się, cześć!